Władysław Bartoszewski trafił do obozu w Oświęcimiu tzw. drugim transportem warszawskim 21 września 1940 roku. Razem z nim jechał rotmistrz Witold Pilecki. Bartoszewski miał wtedy zaledwie 18 lat. Przed wybuchem wojny zdał maturę. Studiów nie zdążył rozpocząć. W czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 był noszowym. Później został pracownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Został zatrzymany podczas łapanki na Żoliborzu. W Auschwitz nadano mu numer 4427. Zachowała się też fotografia, którą więźniom robiono po przewiezieniu. Obóz był wtedy obozem pracy przymusowej, a władze okupacyjne kierowały doń osoby uznane za niebezpieczne, a czasem przypadkowe. Status obozu zagłady, gdzie Niemcy dokonywali eksterminacji Żydów, nadano Auschwitz w roku 1942. Z wydanej w 1942 roku konspiracyjnej broszury Oświęcim – Pamiętnik Więźnia, którą na podstawie relacji Bartoszewskiego zredagowała Halina Krachelska, Polacy poznali panujące tam tragiczne warunki. Wielu więźniów umarło z powodu głodu, tortur, braku higieny i ciepłej odzieży oraz pracy ponad siły przy rozbudowie obozu. W grudniu 1940 roku Bartoszewski znalazł się na skraju wycieńczenia. Zemdlał na placu Apelowym i trafił do obozowego szpitala. Uratował go polski lekarz, także więzień, który uznał, że młody człowiek musi przeżyć. Zwolniono go razem z kilkoma innymi więźniami 8 kwietnia 1941 roku, po blisko 6 miesiącach pobytu w obozie. Niemcy nigdy nie podawali powodu zwolnienia, to też nie wiadomo, co zdecydowało. Interwencja ojca poprzez Polski Czerwony Krzyż, czy wsparcie matki, która o pomoc poprosiła pracującego z nią Volksdeutscha. Przed wypuszczeniem musiał jeszcze podpisać oświadczenie mówiące o dobrych warunkach i dobrym traktowaniu więźniów. Bartoszewski był w grupie blisko 150 osób z drugiego transportu, które ostatecznie zostały wypuszczone. Po zwolnieniu przez kilka miesięcy przebywał w domu, wracając do sił. Odwiedzała go wtedy jego sąsiadka i przyjaciółka Hanka Czaki, łączniczka w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. To ona namówiła Bartoszewskiego do obozowych wspomnień. Tu również dzięki przyjaźni z Hanką poznał Zofię Kossak, która wciągnęła go do Rady Pomocy Żydom Żegota. Złożył też przysięgę wojskową i pod pseudonimem Teofil pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. W czasie powstania warszawskiego redagował powstańcze gazety. Jeszcze w obozie przyrzekł sobie, że nigdy nie będzie biernym. Dotrzymał słowa. Po wojnie został mianowany przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Powołał też do życia Fundację Auschwitz-Birkenau. W 2010 roku ukazała się jego książka Mój Auschwitz. Pierwsze powojenne wznowienie relacji z 1942. Więcej o wojennych losach Władysława Bartoszewskiego można się dowiedzieć na wystawie Misja Polska w Muzeum Pana Tadeusza.